Cześć, witam. Ja się tu przycisnę. Możemy stać, jest kadr ustawiony, także możemy stać. No, ja bym zaczął od wystawy. Najlepszą. No taki pomysł wziął się stąd, że od dłuższego czasu jeździłem na wystawy, a nie było w Polsce poza zlotem, który też w tamtych czasach, kiedy ja zaczynałem jeździć na wystawy ze swoimi nożami, no, różnie się tam, różne były dzieje tego zlotu. W sumie próby powstania wystawy u nas w kraju było sporo, powstawały stowarzyszenia, ale jakoś to nigdy nie mogło dojść do skutku, więc czemu nie? Ja pamiętam jeszcze, przepraszam, że tak jeszcze, ale pamiętam jeszcze, jak byłem na zlocie, to był 2014 chyba rok. No i w tej chwili zlot jest jeszcze większą imprezą niż Tak, no zlot to już jest... ale w 2000 4 lata temu i pamiętam, że ludzi było mniej niż tutaj. No to jest dopiero 6. wystawa, także dla mnie to jest duży sukces. Co roku jest zawsze więcej wystawców, więcej zwiedzających. Tak, mam porównanie teraz do poprzedniego roku i widzę, że i wystawców jest więcej i zwiedzających jest naprawdę dużo. Miejsce jest perspektywiczne, jest cały parter do wykorzystania. Tak, czyli jeszcze dużo ludzi wejdzie nowych. A ogólnie knifemaking w Polsce wydaje mi się? Bardzo od ostatnich 3 lat to jest bardzo dynamiczny przyrost. Dużo młodych ludzi się tym zajmuje, nowych zupełnie osób, których wcześniej nie znali. Tak, widać gdzieś tam na Facebooku, Tak na sklepy też się mnożą z materiałami, także z nożami. Z nożami oczywiście. Tak, to przedsięwzięcie dość duże. Naprawdę zasięgiem marketingiem, także mamy nadzieję na fajne rzeczy. No ale może coś o nożach. Mi się bardzo podobają te, jak się nazywają? To jest seria Recyko, noże, które powstają w zasadzie z odpadów, czyli w przypadku niektórych noży, które mają powtarzalne wzory, one są blanki wycinane laserem i to zostaje taka ramka, z którą nie wiadomo co zrobić na ogół. I to jest właśnie idealnie wykorzystanie tego materiału. Na przykład ten nożyk to jest dokładnie materiał, który pozostaje po wycięciu tych dwóch gum. Super sprawa. I pozostałe, no to już zależy jaki był nóż cięty. Zresztą ja kocham zużywać jakieś ścinki materiałów na rękojeści. Dużo używam z recyklingu rzeczy. Tak, nic się nie marnuje, i przy okazji jest bardzo fajny projekt, bo to wygląda naprawdę ciekawie. Może to służyć jako jakiś taki nek. Osobiście na ryby z tym chodzę. Do jakichś małych zadań, nie? Jak ktoś lubi. Ja osobiście nie lubię podnosić, no to preferencje wiadomo, nie? Czy ja mógłbym prosić na razie nie wchodzenie, bo tam mamy kamerkę i ona nagrywa cały czas. Nie ma sprawy, tak tylko mówię, nie? Dobrze, coś jeszcze tutaj takiego, bo ja nie wiem, czym się ludzie chwalić, jakimiś swoimi ulubionymi projektami. Ja się nie lubię chwalić za bardzo w ogóle, a noże robię wszystkie dla siebie, nie przyjmuję zamówień, robię to co uważam, że się sprawdziło. To jest mój taki koń roboczy, small hunterek, tych noży narobiłem najwięcej. Ostatnio znowu mam takie klimaty z wiekiem przychodzą, cieńsze blaszki, węższe ostrza. No to też zauważyłem taką tendencję, że noże raczej są cieńsze niż grubsze ostatnio. Ale też i większe. Ten ma bardzo ciekawy kształt. Takiego nie widziałem. Tutaj jak przyszedłem, to mega oryginalny. Lubię kombinować z formą. Ten jest, jaka to jest stan? To jest D2. Czyli u mnie w zasadzie D2 690. Raczej za modami nie podążam za bardzo. Sprawdzone materiały. Tak, chociaż no, chyba sytuacja wymusi jednak, bo ludzie chcą mieć teoretycznie lepsze materiały. Tak. Bardziej ja osobiście już to nie wiem, czy mówiłem, pewnie mówiłem, będzie to powtarzało, ale nie widzę różnicy między N690, N390 L-Maxem żadnej. To znaczy przy dobrze zahartowanej nie będzie tego widać, szczególnie w nożu, który się nosi ze sobą. Ktoś pracuje rzeczywiście, dużo drewna skrobie, albo pracuje nożem. Jakby cały czas stał i kroił linę, to może by zauważył, że ten by przekroił 100 razy, a ten by przekroił 150, nie? Ale przy codziennym użytkowaniu absolutnie nie widzę różnicy. D2 tutaj jest naprawdę świetna, jeśli chodzi o trzymanie agresji, trzymanie ostrości agresji. Tak, mam. N690 znowu jest nie. To jest D2 czy K110? To różnie. Mają Staram się kupować K110, ale D2 też jako D2 w większych arkuszach. Też kupowałem. Super. Ja bym jeszcze chciał zobaczyć tamtego z tym pomarańczowym z dziurami, tak?
Bardzo ciekawy też projekt, wydaje mi się. To jest taki w zasadzie odpowiedź na noże typu bushcraft, które kiedyś się pojawiły. Ja jakoś nie jestem przekonany do szlifów skandynawskich, może dlatego, że sam w drewnie wiele nie robię. Wymyśliłem sobie nóż, który nazywa się Fieldcraft, czyli taki bardziej polowy. Nie do lasu, ale w pole, bardziej do przygotowania posiłku. No, patyk też się zastruga, więc szyb jest wyższy. Forma też taka prosta. Głownia nie za gruba, ile ona udziela? 3 mm, to jest 3 mm. Jednak na oko strzeliłem dobrze. Pewnie troszkę mniej, bo arkusz miał 3 mm. Super, super. Sprawa tutaj tak samo moimi ulubieńcami, ten wygląda jak taki skapelek do, Tak, to jest znowu już odwrotnie 4,5 mm blank. do otwierania jamy brzusznej. Albo korespondencji. Albo Razem z korespondencji. listonoszem można. No, i mimo tak małego rozmiaru naprawdę leży w ręce niespodziewanie dobrze. To jest ciekawa sprawa, no. Super. Dla mnie noże to nie jest źródło utrzymania, więc to jest takie hobby, dlatego mogę sobie Pozwolić na zabawę po twórczość, prostu, na jakąś. zabawę czystą. Tak. No, są wizytóweczki, acoustic plates. Pokaż wizytóweczkę, można wejść. Najważniejszy wystawca. Właśnie, dlaczego nazwa akustik, bo podstawowa moja branża to są aparaty słuchowe, Aha. a noże mi się zawsze kojarzą z dźwiękiem, bo czy się bierze pochwę, ona gdzieś tam sobie kliknie. Tak, tak. Jak się ostrzy, Albo jak się przejdzie po krawędzi tnącej. po kamieniu, po przeostrzeniu też będzie dźwięk, te wszystkie dźwięki są, więc każdy nóż gdzieś tam... Tak, ten taki damski jest bardzo, nie? No dziękuję bardzo. Różowe to jest G10, tak? Tak, różowe G10, różowe G10, to jest z szarymi przekładkami z fibry. Tak, to czy warto mieć coś takiego, gdzie dziewczyna zatrzyma? Tak, bo też Kogoś kobiety w tym przystojnego. świecie też są. Zdarzają się. Powtarzają się. Przez ileś, od 2008 roku robię noże i jeżdżę na wystawy i przez ten czas nauczyłem się, że trzeba mieć dużo różnych rzeczy. Że zawsze coś się znajdzie. Zawsze trafi się w coś tak, bo ja przyjdę i powiem na przykład, że ta mi się podoba, a ktoś inny przyjdzie i powie, że na przykład tak. Jedni lubią duże noże, drudzy małe. Tak. Kolorowe, drudzy bardziej stonowane. Także wszystko. A ja kocham wszystkie noże. Ja też, ja rzadko kiedy biorę nóż i mówię, ale brzydki. Kiedyś bardziej lubiłem takie większe, grube rzeczy, teraz jakoś... Tak, bo to czasem przychodzi, że coraz mniejsze się robi. Ja tak Musi samo ciąć uważam. dobrze, czyli Tak, to tak, przy już jest do krawędzi cięcia, tutaj nic nie- a do rąbania są siekiery. To tego się trzymam. Dobra, dzięki wielkie za udział. Było naprawdę miło, będziemy pewnie za rok też. Zapraszam. Będziemy się starać utrzymywać termin ostatniej soboty maja. W tym roku się troszkę nie udało, ale nie z naszej winy. Sala była zajęta dużo wcześniej. W przyszłym roku raczej będzie to ostatni. Tak, może będzie się mniej pokrywało z Playshą. Aczkolwiek ludzie, którzy pójdą tu, albo Nie tu za się bardzo czuję, zastanawiali. żeby moja wystawa była tutaj konkurencją dla Blade Show. Tak, ewentualnie tracimy Trockiego i Gry. No tak. Dobrze, także to by było chyba na tyle. Zapraszamy na kolejne wywiady i trzymajcie się.